No cześć, witajcie po krótkiej przerwie, więc mogę się zabierać za kolejne tematy, jakieś tam, które mi pozostały sprzed wyjazdu oraz nowe. Dzisiaj akurat będę robił Alfa Romeo Stelvio, serwis olejowy wszystkich możliwych napędów i tak dalej. Tak więc dzisiaj zaczynam od Alfa Romeo Stelvio. Zobaczymy, ile mi to czasu zajmie, bo jeśli będzie trochę jeszcze wolnego reszty dnia, no to mam tam jeszcze plan na jedną robótkę, ale to zobaczymy, jak pójdzie. Nie będę teraz tutaj mieszał. Także robię sobie kawę, wyjadę sobie tym DSG na razie i co, i czekam na klienta, za chwilę powinien być, bo dochodzi 8, więc myślę, że za chwilę przyjedzie. No jest i Stelvio. Co tutaj mamy zrobić? Olej w przednim moście, olej w centralnym dywrze, olej w skrzyni i w tylnym moście. Czyli tylko oleje napędowe, w silniku jednak nie. Także podnoszę ją i do dzieła. Najpierw sobie spuszczę olej ze skrzyni, ponieważ on musi ściekać kilka godzin. Skrzynia musi całkowicie ostygnąć i dopiero później można zalać świeżo. Przedni most mam spuszczony, skrzynia kapie, reduktor mam spuszczony i tylny most mam spuszczony. Czekam na dostawę olejów i powoli będę sobie tutaj to aplikował. Skrzynia na końcu, ponieważ ona musi trochę pokapać sobie. Stelvio sobie nadal czeka, bo jeszcze skrzynia ciepła. Myślę, że jeszcze z godzinkę, półtorej, no z półtorej godzinki powiedzmy. Ale tak taka sytuacja się pojawiła. Audi R8, mam zdemontować zaciski do malowania. Czyli taka szybka robótka w miarę. Zdjąć zaciski, auto tutaj chwilkę postoi. Chłopak z RFRB ogarnia sprawę, to później je zamontuje, odpowietrze i pojedzie. A w dalszej kolejce tutaj sobie jeszcze wyciągłem z krzaków tak zwanych VG30D, czyli 3 litry Twin Turbo Nissan 300ZX. Ponieważ czekam i tak, bo Stelvio musi ostygnąć, stwierdziłem, że sobie dopasuję pierścionki i złożę sobie układ tłokowo-korbowy, bo tutaj nadal nie ma uszczelek, bo one płyną gdzieś tam ze Stanów, ale to długo już się ciągnie. Ale tłoki sobie mogę powkładać. Może się to uda dzisiaj, jutro zrobić. Zawsze to będę miał trochę mniej roboty potem. Póki co podnoszę to auto, co nie będzie zbyt proste. A nie chciałem tego robić na podnośniku, żeby sobie nie uziemiać podnośnika na x dni, nie wiadomo ile w sumie. Postanowiłem to zrobić na płaskim. Podniosę go, pościągam koła, ściągam zaciski. Do dzieła. I zaciski powyciągane, także zaraz sobie chłopak podjedzie, to zabierze do lakierowania. Na szybko musiałem jeszcze umyć Abarta białego USA 500. Została oddana. Chciałem się tym przejechać. Zagrzałem go nawet, ale już nie zdążyłem się przejechać. Tutaj pościągałem zaciski, jeszcze okazało się, że od ręcznego też mam zdjąć, bo będą, o tutaj są, będą pomalowane. Stelvio już się grzeje. A jeszcze chwilkę i będę mógł sobie dolać ostatecznie oleju, poskładać osłonę i zrobić jakąś tam próbę drogową i będzie gotowy. No, multum telefonów, jakieś kurcze wiadomości, każdy się dobija, bo obiecałem, że jak wrócę, to będziemy mogli coś ustalać, jakieś terminy, no i to jest taki dzień zwariowany. A jeszcze biała 500 oczywiście nie chciała odpalić, bo akumulator padł. Musiałem rozciągnąć przedłużacz, prostownik, naładować. No zeszło czasu, ale dobra, powiedzmy, że jest ok, została oddana. Myślę, że właściciel będzie zadowolony, pomimo tego, że mocy nie wyszło więcej, ale ten Newton jest znacznie wcześniej niż był poprzednio. Także myślę, że tu jest spoko, chociaż tyle. No nic, no kończę to Stelvio, jeszcze zaciski dzisiaj muszę wyjąć i w sumie koniec dniówki, bo muszę lecieć jeszcze do domu, wsiąść do dokumentów, bo tego trzeba podliczyć, tego czemu trzeba fakturę wystawić, to jeszcze tam mam trochę grzebania przy komputerze. Powiedzmy, że z grubsza ten dzisiejszy dzień jakoś taki w miarę udany, bo udało mi się cokolwiek fajnego. Jutro mam co? Jutro mam 595. Był tu kiedyś taki chłopak nowym zakupem, takim 280-konnym. Mam tam zrobić uszczelnienie rury wydechowej przy downpipe gdzieś tam i uszczelnienie spływu oleju po kapie. Jeśli chodzi o silnik od Nissana, no to zacząłem się do niego przygotowywać, ale nie zdążyłem nawet go dotknąć, więc może jutro, a może nie, no zobaczymy. Bo jak tylko zrobię nic 595, to na pewno od razu wjeżdżam białym Golfem i rwę tą skrzynię, żeby się też tego tematu jakby, ten temat zamknąć, tego tematu się pozbyć. Dobra, dolewam sobie resztę oleju do skrzyni i kończę Alfę. No i dobra, jestem po jeździe próbnej, kończę w zasadzie, wszystko gra, nic się nie dzieje, więc zjeżdżam na bazę, może sobie klient zabierać. Taki oto widok na finance. Dziadziuś, jak trochę nowsze dziecko. No nic, kończę i do jutra.
Czołem, witajcie w środę. Dziś mam już Abarta 595 umówionego. Tam muszę sobie zrobić nieszczelność. Nie wiem, czy będzie widać. No, wpływ oleju oraz tą nieszczelność. Plan jest taki, że tutaj szybciutko postaram się ogarnąć te dwie nieszczelności plus wydłużenie odmy, bo tutaj nie ma podłączenia do układu, że tak powiem, ssącego. Jest tutaj wypuszczany wąż, no i to śmierdzi w kabinie, więc spróbuję wydłużyć go aż tam gdzieś koło zbiornika paliwa, żeby do kabiny nie zaciągało. Ten sobie będzie czekał na zaciski, Tomek już je zabrał, więc teraz czekamy, aż je zrobi. Tym będę chciał się dzisiaj przejechać na hamownię, ponieważ doszliśmy do wniosku z Łukaszem, że żebym spróbował jeszcze go zlogować na piątce od 2000 do odcinki, więc to raczej muszę zrobić na rokach, nie będę tutaj jeździł po drodze jak wariat. Golfik czeka na chwilę. Jeszcze dostarczony został mi takie tipo. Robiłem je kiedyś na 250 koni, to jest z turbiną GT17. Jakiś czas temu straciło się doładowanie i faktycznie przejechałem się i jedzie jak wolno ssak, a wszystko niby szczelne. Nie słychać szumu, jakby gdzieś powietrze uciekało. Ciekawy przypadek, także ten temat też muszę podjąć. No a ogólnie zaczyna się już robić tak, koniec laby i robienie na dworze. Dobra, robię kawę i do dzieła. Abarcik gotowy, poskręcany. Przetestowany chwilę, nic nie kapie, nic się nie dzieje, więc myślę, że będzie ok. A ja sobie już wjechałem tym Fiatem Tipo, który ma problem z brakiem doładowania. Także zabieram się za diagnozę, co tu się wydarzyło. Porozbierałem, to pierwsze co to chcę sobie sprawdzić szczelność układu dolotowego. Więc tu mam takie urządzonko, zaworek z końcówką do kompresora na opasce silikonowej, dmuchamy przez turbo i wtedy mamy szczelność całego układu, możemy sobie sprawdzić. No i tak to wygląda. Odkręcam sobie powietrze powoli. No i już słychać. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, zaworek wymieniłem. Akurat taki gdzieś tam wygrzebałem, używany, działa, jest szczelny. Także tutaj trochę jeszcze przetrę tą z grubsza. Zamykam maskę, jadę na próbę. No i wszystko gra, moc wróciła. Także kolejny gotowy. Jeszcze tylko mi zostało na dzisiaj pojechać czarnym na te rolki. To zaraz sobie wydzwonię. I wjeżdżam golfem do demontażu skrzyni. Więc co byście powiedzieli? Na hamowni nie zająknął się zbytnio. I teraz też jadę i nic się nie dzieje. Lubię takie samonaprawialne auta. No i przeanalizuję sobie tego loga tak trochę dogłębniej. Pojeżdżę nim jeszcze. Dzisiaj jest środa, do końca tygodnia, jeżeli ani raz nie wystąpi ten problem, no to trzeba będzie wóz oddać, bo ja nie chcę go tu przetrzymywać. Ja tu nic więcej chyba nie wymyślę. Chyba że się coś zmieni. Jak na razie działa bez zarzutu. No i dochodzi fajrant. Wytargałem skrzynię. Leje się tu płyn, bo opaski te oryginalne popuściły. Będę musiał je też wymienić potem. Zacząłem ją rozbierać, ale tak to średnio idzie. Nie mam narzędzi odpowiednich, bo tu widzę, że tu jakiś gigantyczny kurz 27. Tu jest M12 SP-Line, ale nie chcę iść, bo to trzeba grzać. I tak muszę się zastanowić, czy brnąć w to, czy po prostu zawieźć do chłopa od skrzyń Volkswagena i on mi to zrobi 10 razy szybciej. No nic, pomyślę rano. Tu będę już kończył, jeśli chodzi o Golfa. Czarnego jeszcze pomęczyłem. Zrobiłem jeszcze jakieś logi, bo mi to nie daje spokoju. Nie wiem co mu jest, nie mam pojęcia. Raz to występuje, raz to nie występuje. Nic no, czas kończyć. Jutro też jest dzień. I tak jest w miarę nieźle, bo nie liczę na to, że będzie dzisiaj golf ruszony, a jest. I jeszcze tipo zrobiłem, także myślę, że jest spoko dzionek. Do jutra. Czwarteczek. Dzisiaj mam w planie dwa tematy, a mianowicie pierwszy temat, oczywiście skrzynia biegów do golfa. Postaram się ją rozebrać, naprawić i zacząć montować. A drugi temat, tak zwany w międzyczasie, jeszcze przyszło mi jedna rzecz do sprawdzenia w tym czarnym Abarcie nieszczęsnym, bo chyba już umiem wywołać to falowanie do ładowania. Więc teraz jeszcze sobie pojeżdżę z zapiętym ciśnieniem paliwa. Ktoś pewnie powie, że to podstawa, czemu nie sprawdziłeś? Oczywiście, że sprawdziłem. Tylko wtedy sprawdziłem sobie to raz, że na postoju, a dwa jadąc od 2000 do odciny powiedzmy, a wtedy nie występuje ten problem. Problem występuje przy gwałtownym przyspieszaniu 1, 2, 3, 4. Także spróbuję jeszcze w ten sposób to stestować, czy przypadkiem coś nie dzieje się z paliwem, gdzieś nie wiem, zacina się pompa, nie wydaje, aczkolwiek lambda się niby zgadza. No nic, to jeszcze sobie tak przyszło mi do głowy, jeszcze sprawdzę. No dobra,
Kawa zrobiona. Myślę, że mogę zacząć atakować robotę. O, udało mi się rozpołowić tą skrzynię. Teraz muszę się dobrać do przesuwki i synchronizatora drugiego biegu. Udało mi się to rozgrzebać. Sam synchronizator jest chyba ok, według mnie. Jedyne zastrzeżenia to mam tutaj do tych ząbków na tym, czyli na drugim biegu. Synchronizator raczej w porządku i ząbki na przesuwce są wywalone. Także potrzebuję wsteczny z przesuwką i to. Pojadę do znajomego, który rozbiera tę skrzynię, może będzie miał coś takiego. Dobra, załatwiłem sobie tą przesuwkę. No tu jest stara, widać jak jest wybita. A tu jest taka używka, ale w dobrym stanie, więc myślę, że będzie śmigało. Tu są zęby pościnane, tu są ostre. Także pomalutku się zabieram za składanie. Dobra, z grubsza sobie ją poskładałem. Wodziki też. Więc teraz wymienię sobie uszczelniacze. Tu i składam te dwie połówki i dalej lecę z tematem. Trochę tu uprzątłem. Skrzynia poskładana, jest już w samochodzie. Z grubsza jest podłączona. Zostało parę rzeczy tam, zawleczka do biegów, coś tam. Płośki, wlać olej i można próbować to zapalić, zobaczyć czy to wszystko gra. A sucho biegi wchodzą, także myślę, że tutaj chyba będzie wszystko git. Mam nadzieję. Także jutro będę wszystko wiedział, myślę, a dzisiaj to już kończę, bo jest 18, aż starczy tego. Zeszło trochę dłużej, ale to z myciem dużo zeszło, ponieważ ta skrzynia była bardzo brudna w środku. Więc kończę i jutro mam nadzieję sfiniszować z tym wozem. No, witajcie, dzisiaj końcówka tygodnia, piątek, jeszcze tylko jutro. A więc dzisiaj tak, wczoraj udało mi się tam coś poskręcać z grubsza, więc tu dzisiaj zostały mi półośki, nalać olej, no i w zasadzie go odpalić, zobaczyć jak te biegi, jeśli tu będzie ok. To tam jeszcze jakąś opaskę tam na dole muszę zmienić, bo uciekło z niej z węża. Zalać płyn z powrotem, cały wyleciał przez tą opaskę. Wymienić płyn hamulcowy, no i zobaczyć co z tym przełącznikiem. Jeżeli to wszystko bym dzisiaj zrobił, no to będę miał auto praktycznie z głowy wreszcie. Tutaj jeśli chodzi o tego czarnego, wczoraj nie miałem czasu nic przy nim zrobić, bo się skupiłem na tej skrzyni, żeby po prostu to zakończyć. Może dzisiaj starczy czasu, zobaczymy. Ale na razie nie uprzedzam faktów, bo wczoraj też myślałem, że tam uda się coś zrobić, a się nic nie udało, więc atakuję tego Golfa, żeby go dzisiaj w miarę możliwości skończyć, żeby mieć go z głowy. No i pierwsze palenie. Trzeba go chwilkę na gazie przytrzymać, nie chcę sobie chodzić sam na wolnych. Prawdopodobnie deregulacja jest ten Kadgetronic, no ja tego nie robię i tutaj nic nie pomogę, nie chcę się tutaj uczyć tego, bo łatwo jest to rozregulować ponoć. Ale generalnie co, no sprzęgiełko chodzi, to się nic nie zmieniło, biegi elegancko. Przynajmniej nie ma już, o jest gaz, nie ma tego luzu tutaj, po zamontowaniu tych wszystkich nowych tulejek wybieranie biegów jest naprawdę precyzyjne w porównaniu do tego co było. No, ma te obroty trochę za wysokie, ma tak lekko ponad 1000, no ale chodzi równo wtedy, nie? Tutaj się gdzieś to reguluje, ale nie będę tego tutaj teraz się z tego dosteryzował. Ewentualnie zawiozę do Maniusia. Mariusz z MP Classic to robi można powiedzieć, że na co dzień. To myślę, że on mi to ogarnie. A tak biegi chodzą. Bardzo się cieszę, bo byłem trochę taki zestresowany, bo pierwszy raz tą skrzynię robiłem. Ale dał radę, więc skrzynię 0,20 również naprawiam jak coś. Furka śmiga, włączył się czujnik, bo toksyczność tutaj przekroczona chyba jest. Lekko. Aczkolwiek dzisiaj mi nie kopci, wczoraj kopcił. Czy przedwczoraj. AFR się zgadza w miarę. Zamienię sobie teraz wozy. Jadę jeszcze tym tutaj nieszczęśnikiem. Podłączę sobie zegar do paliwa. Przejadę się z tym zegarem. Skasuję mu te adaptacje wszystkie. I jeszcze sobie zapnę moją sondę lambda. Bo tu jest niby szerokopasmowa. Niby pokazuje prawidłowo. Ale może to się różni. No nie wiem. No muszę jeszcze to sprawdzić, żeby mieć pewność, że zrobiłem wszystko co mogłem. Także się biorę. Atakuję teraz tego czarnego dziada. Godzina fajna, 10, Golfik gotowy, to płyn jeszcze hamulcowy wymieniłem szybko, żeby był świeży. Jest spoko, bo jeszcze mi zostanie tylko uruchomienie tego kierunkowskazu lewego, jak się uda, bo jest jakiś problem z przełącznikiem, że nie da się go przekręcić na dół. Do góry chodzi, ale na dół jest jakby zablokowany. Spróbuję tam zajrzeć, jeśli będzie się dało coś odblokować, to odblokuję, jak nie to muszę sobie poszukać nowego. Postanowiłem jeszcze trochę pomolestować to auto. Pojeździłem jeszcze, popuściłem sobie sztangę. Było lepiej, ale nie idealnie. Ale zdecydowanie auto się zrobiło mniej takie żwawe z dołu, wiadomo. Ale AFR sprawdziłem, jest wszystko git. Postanowiłem się przyjrzeć tej klapce, ponieważ ona ma taki sam luz jak białe ma barcie. O.
niby dolega, ale to jest jedna rzecz. Ale zobaczcie, co tu znalazłem. Tutaj nie zaglądałem. Chyba sobie coś komuś wpadło. Tu nie ma śladu. Albo po prostu popękała. No nie wiem, coś poszło nie tak. W poniedziałek zawiozę ją do regeneracji. I mam nadzieję, że ten temat zamknie już problem z tym falowaniem obrotów. Znaczy falowaniem boostu właściwie. Zabezpieczyłem sobie przewód olejowy. Moim patencikiem tutaj zabezpieczyłem wylot z turbo. Z kolektora w sensie. I mogę sobie delikatnie wyjechać na zewnątrz, bo tam chwilę postoi, zanim będę go składał, zanim naprawiam turbosprężarkę. Takie rzeczy, no takiego czegoś już dawno też nie widziałem, żeby tak pogryzło ssący wirnik. No ale miejmy nadzieję, że to jest coś, co było powodem całej akcji. Kończę sobie dzisiaj ten piątek. Jutro miałem robić przy swoim, ale w drodze wyjątku muszę zrobić Abartha serwis olejowy, bo no nie ma innej możliwości w inny dzień, więc no okej. Mam też jutro jakieś zamiany aut, odbiory, coś tam, więc nie sądzę, że miał czas cokolwiek tu pomyśleć przy nim. Jak patrzę na niego, smutno się robi. Zobaczymy po prostu ile czasu mi tam chłopaki powyjmują, bo wiadomo, że sobota też jest krótsza. Tak czy siak kończę na dziś. Z takich wniosków, no to dobrze, że udało mi się w końcu cokolwiek znaleźć w tym czarnym Abarcie nieszczęsnym. Żałuję tylko, że nie zajrzałem tam wcześniej, aczkolwiek no nie było podstaw, było doładowanie jako takie jest. Tylko coś jest nie tak z przepływem chyba, albo coś w tym desenie, bo to doładowanie po prostu pulsuje. No w każdym razie udało się namierzyć jakiś problem, na pewno nie mały, bo wirnik ssący jest no pokiereszowany cały. Więc zawożę, zobaczę, jak w weekend znajdę jakąś fajną turbinę świeżą, oryginalną, to zamówię, jeżeli nie, no to po prostu zawiozę tą do regeneracji i tyle. Trochę rzeczy się udało pogonić, Golf prawie gotowy, zostało mi tylko wymienić manetkę pod kierownicą, przełącznik kierunkowskazów nie działa, jest zamówiony. Ma być jutro czy w poniedziałek oraz no, ten chłopak przyjedzie do regulacji tego Cargetronika i mam resztę zrobione, biegi wchodzą fajnie, już teraz precyzyjnie przynajmniej, dwójka nie zgrzyta. Tutaj sobie czekam na zaciski, pewnie będą w przyszłym tygodniu, tego poskładam i wydam. Tipo ogarnąłem, to było nadprogramowe w sumie trochę, można tak powiedzieć. W poniedziałek plan jest taki, że wjeżdżam rano na demontaż Mito. Muszę sobie przywieźć w ogóle moje wózki transportowe, bo tu chcę wyjąć całkowicie całe zawieszenie, czyli belkę, trawers, wahacze i amortyzatory. To wszystko idzie do piaskowania, ocynku i malowania. No tu jeszcze silnik oczywiście jest do wyjęcia, bo jest tylko zdjęta góra, ale będę chciał go wyjąć całego razem ze skrzynią, półosiami. Także jest co kręcić. Myślę, że w poniedziałek tak do godziny 14 się powinienem z tym, taki jest plan, obrobić. Bo jutro jeszcze przyjeżdża też AGP, takie, które czasami sobie serwisuję. Tam muszę wyjąć kolumnę wspomagania, bo wspomaganie się czasami wyłącza i tę kolumnę wysłać do regeneracji. Taka w miarę prosta robota. Tam jeszcze coś stuka w zawieszeniu, a to pewnie będzie łącznik albo coś. To sobie to ogarnę też teoretycznie w poniedziałek, bo od wtorku już koniecznie chcę się zabrać za DSG. No i mam tam sporo pracy, myślę, że tygodnia braknie. No ale muszę to zacząć, muszę to kontynuować tak, że doprowadzić ten projekt do końca. Już jeździ i działa, ale jeszcze mu brakuje paru smaczków. Także myślę, że w przyszłym tygodniu też część rzeczy się jakby wyklaruje w tym temacie. Tylko jedna ostatnia rzecz. Dzisiaj też dotarły do mnie nóweczki, fotele Sabelty. One są do 595, ale czyli w sumie ja będę je montował do właśnie tegoż kremowego Mito. Tylko zrobimy tu małą jedną modyfikację. Ale to zobaczycie sobie. Dobra, no kończę to i uciekam. Cześć. Jest dzisiaj już sobota. Dzisiaj mam klienta z Abarthem 595 na wymianę oleju i płynu hamulcowego. W drodze wyjątku, bo sytuacja jest awaryjna. Muszę mu to zrobić. A potem teoretycznie pochylę się nad swoim Abarthem, ale to czysta teoria. Ma jeszcze ktoś przyjechać odebrać Tipo. Zostawi mi pandę. Wytłumaczę, co z tą pandą. To jest ta panda 4x4, którą robiłem jakiś czas temu z 1.4 16 i z 6 skrzynią. Chyba z tego co pamiętam, to chciał, żeby mu zrobić ten wyłącznik kontroli trakcji. Chyba tak, bo on tam gdzieś go dojrzałem, że da się to zrobić. Chyba tylko to. Przyjedzie też Abarth Grande Punto, którego będę robił w poniedziałek. I przyjedzie znajomy, przywieźć mi kambery do Mito. No jest tego trochę, także tych ziomeczków będzie parę, więc myślę, że ten dzień nie będzie jakoś mega owocny, jeśli chodzi o mój prywatny pojazd. Ale może chociaż tam się wtaszczę pod spód i poznaczam sobie trawers, gdzie jeszcze muszę go podciąć, podszlifować. Może wyjmę silnik, bo jeszcze taki miałem plan.
12, bo mi się tutaj trochę ciasno, bo jeszcze z Mito będę wyciągał silnik w poniedziałek. No ale powiedzmy, że może się uda wyjąć jeszcze silnik, bo chciałbym sobie pozamykać te podłużnice i wtedy sobie wyciągnę trawers, bo teraz w tej postaci jest to prawie niemożliwe. Będzie bardzo trudno w każdym razie to zrobić. No i w zasadzie tyle. Jeżeli mi się uda go wyjąć w ogóle i coś tu wymyśleć w sprawie zaślepek, choćby podocinać sobie w szablony tekturowe, to i tak już będzie progres. Audi R8 czeka dalej na zaciski sobie, a Golfina czeka. Dzisiaj powinien dostać nowy przełącznik pod kierownicę i po weekendzie przyjedzie pan, który to spróbuje wyregulować tego Cartronika. To z takich tematów, co tam jeszcze, no przyszły tydzień się też zapowiada tak dosyć dużym tempem. Mianowicie poniedziałek będzie bardzo ciężki, będę miał tam kilka aut do ogarnięcia na biegu, a od wtorku chciałem się wziąć za DSG, więc zobaczymy, czy się to uda, czy znowu będę miał jakiś poślizg po coś tam. Tak więc czekam teraz tutaj na klienta, kawa zrobiona, w sumie za 15 minut być powinien. Ogarnę tego Abartha i zobaczymy, ile mi czasu zostanie na resztę działań. Muszę jeszcze jechać na stary garaż też po podstawki pod auto, pod wózki transportowe i wymyślić, jak postawić budę bez zawieszenia na tych wózkach, bo one służą do przepychania samochodu, jeżeli na nich stoi samochód kołami, a ja nie będę miał w ogóle zawieszenia, więc muszę pomyśleć, jak to zrobić, co podstawić pod podłogę, pod te punkty mocowań, żeby później postawić to na wózku. No nic, no muszę coś wymyśleć w tym temacie, jakieś takie, najlepsze to by były takie grube, wielkie klocki drewniane, 4. Ale nie mam nic takiego, więc będę musiał coś opatentować. No nie ma źle. Mamy godzinę 10 i 2 z 4 tematów mam ogarnięte. Tipo zostało wydane, przyjechała pandzinka, 500 tą 595 obrobiłem. Także czekam jeszcze tylko na AGP. Aha, i te kambery do Mito. Tak więc sobie zrobię chyba drugą kawę i popatrzę, co tu z tym moim Punto dalej. No dobra, kończę tą sobotnią dniówkę. Przy swoim nie zrobiłem nic. Coś tam się jedynie zastanowiłem, co i jak. Dopchnąłem sobie od razu to Mito i w poniedziałek od rana atakuję tak. Demontuję tu wszystko, co jest pod maską. Demontuję całe zawieszenie, trawers, belkę, wszystko, co tam leci, zwrotnicę. Stawiam go na wózkach transportowych, wyjeżdżam na dwór. Demontuję też reflektory, czyli zderzak, bo reflektory jadą do naprawy. W sensie regeneracji, bo są takie mleczne już trochę. I to by było na tyle. Głowica jest spakowana, wyjeżdża w poniedziałek do dziaka na porting i naprawę. Będę czekał, aż te części zaczną zjeżdżać. Zdemontuję też hamulce, bo jadą w zasadzie te będą do sprzedania, będziemy montować większy zestaw. Także no trochę tutaj będzie się działo przy tym Mito. No taki grubszy projekt się szykuje, naprawdę fajnie i z rozmachem. Tutaj się nic nie podziało, przy moim też nic. Parking trochę urósł. Tutaj czekam na manetkę od kierunkowskazów. No i na pana od regulacji. Dojechało to Punto, o którym wspomniałem, czyli tutaj muszę wyjąć kolumnę kierowniczą, wysłać ją do regeneracji, wyłącza się wspomaganie co jakiś czas. No i dojechała pandzinka, ta, którą kiedyś tam robiłem i w niej mam zrobić przycisk wyłączania ASP. Ten czeka na drugie turbo. I tak w zasadzie, jeśli chodzi o mój parking, to tyle. Także kończę ten krótszy tydzień. Do zobaczenia w poniedziałek.